Dom stodoła. W zasadzie chciałbym pokazać Wam szkic. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć i pokazać sam proces koncepcji. Może odtworzyć proces koncepcji na przykładzie domu, który już powstał. Sama koncepcja dla mnie osobiście jest tym elementem najważniejszym. To jest 70-80% udanego projektu. To jest oczywiście ta największa frajda i to ta najbardziej kreatywna część projektowania. Nie pomijam wagi oczywiście innych aspektów, jak projekt techniczny, wszystkie aspekty konstrukcyjne, one są bardzo istotne. Natomiast ta pierwsza faza, kiedy przenosimy naszą wizję, marzenia klientów, kiedy komponujemy budynek na działce i przenosimy to wszystko językiem architekta na kartkę, bo taki właśnie ten język architekta jest i powinien być. To znaczy, powinniśmy może mniej gadać, a więcej rysować, więc postaram się to właśnie pokazać, jak ten proces powstawał. W momencie, kiedy pojawiliśmy się na działce, stały tam budynki. Budynki ze względów technicznych musiały zostać rozebrane, natomiast sama działka zlokalizowana jest wśród zabudowy wiejskiej. Więc wiadomym było od samego początku, że nasz budynek powinien w tą zabudowę się w sposób prosty wpisywać. Wokoło mamy domy z dachem dwuspadowym. Mieliśmy też świadomość, że projektujemy na podopolskiej wsi, gdzie bardzo charakterystycznym w zabudowie przedwojennej była zabudowa domów bezokapowych. Domy bezokapowe dzisiaj popularnie nazywane są domem stodołą. Osobiście bardzo nie lubię tej nazwy, natomiast ja myśląc o tym projekcie, myślałem o domu, który będzie pasował do zabudowy sąsiedniej, stąd pomysł na to, że bardzo ważnym elementem w tym projekcie jest cegła. Cegła, którą udało się uzyskać z budynków rozebranych na działce. I to właśnie ta cegła w takiej formie, w jakiej jest dzisiaj widoczna, jest to cegła rozbiórkowa z istniejącej stodoły i tą cegłę użyliśmy na okładzinę zewnętrzną całego budynku. Sama forma budynku, czyli domu, który nie posiada okapów, został podzielony w sposób bardzo czytelny zarówno na elewacji zewnętrznej, jak i w układzie funkcjonalnym na dwie części. Dwie części, czyli część ogólnodostępną, część, w której znajduje się salon z kuchnią, jak i część prywatną. Podział budynku jest widoczny i czytelny z zewnątrz już na samym początku. Dwie bryły, czy też dwa budynki, dwie stodoły przecina szklany łącznik znajdujący się w centralnej części. Marzenie pani inwestor, żeby posiadać ławkę, żeby posiadać okno, na którym będzie mogła sobie siedzieć, czytać książkę i korespondować z tą przestrzenią zewnętrzną, czyli okno leżanka znajdujące się od południowo-wschodniej elewacji. To okno zostało wyciągnięte po to, żeby uzyskać właśnie tą przestrzeń na to, żeby móc swobodnie usiąść. Okno wystaje poza bryłę budynku w strefie
samego siedziska zamontowane jest dodatkowe ogrzewanie, tak żeby wygodnie i ciepło można było właśnie korespondować z tą formą i z tym, co widzimy na zewnątrz. Sam układ budynku, tak jak powiedziałem, na początku jest bardzo prosty i czytelny. W sposób czytelny dzieli się na dwie części. Część ogólnodostępną i część prywatną. Mamy tutaj część ogólnodostępną, w której mamy spiżarnię, mamy część kuchenną z bezpośrednim widokiem na tą strefę wejściową, na strefę, na której znajduje się parking. Mamy w środkowej części piec chlebowy, kominek, który stanowi takie serce całej tej części wysokiej. Mamy tą część jadalnianą oraz mamy okno leżankę, które było od samego początku tym marzeniem pani inwestor, oknie z bezpośrednim widokiem na ogród. Część salonowa z bardzo dużym, dzielonym na 3 części przeszkleniem, które bezpośrednio koresponduje z tą częścią ogrodową, czyli otwiera się właśnie na ten ogród zewnętrzny. Z drugiej strony mamy tą część prywatną, w której zlokalizowana jest łazienka gościnna, duża ogólna łazienka prywatna, zarówno z wanną, jak i z prysznicem, sypialnia master z podwójnym łóżkiem, również z widokiem na ogród oraz na sad, oraz dodatkowy pokój, również z widokiem na ogród. Budynek jest symetryczny, zarówno tak jak widać to na bryle zewnętrznej, tak jak na jego poszczególnych częściach, czyli ten jasny i klarowny podział funkcji, który znajduje się w jednej i z drugiej strony, również dodatkowo podzielone jest symetrycznie w każdym z jej elementów, czyli tą symetrię możemy znaleźć na 2 poszczególnych częściach budynku, tak jak to było i jak to jest w przypadku typowej zabudowy wiejskiej, gdzie budynki również w sposób charakterystyczny z reguły były w sposób symetryczny projektowane. Tą symetrię chcieliśmy również zachować i każda ze ścian posiada podobny układ. Od strony ogrodu, czyli tak jak powiedziałem już wcześniej, że zarówno obiekt jest podzielony symetrycznie wizualnie, ale również na działce są widoczne strefy. Strefa ogólna, która znajduje się centralnie przed budynkiem, strefa dojazdu, parkingu, przy której zlokalizowany jest budynek gospodarczy, to do niej i w nią mamy wgląd z okien
kuchni i przez nią dostajemy się do środka. Natomiast z drugiej strony budynku, czyli od strony ogrodu, już w salonie tej symetrii nie ma, gdyż tutaj zależało nam na tym, żeby okno w tej części ogólnej było jak największe i żeby w maksymalny sposób otworzyć się na tą część ogrodową, czyli tą część zieloną, wpuszczając maksymalnie do środka już na starcie, czyli wchodząc do budynku i przechodząc na zewnątrz do ogrodu. Ten ogród czytelny i widoczny jest już po przekroczeniu drzwi wejściowych. Ważny element współczesny, element architektoniczny, który z jednej strony jest takim przełamaniem trochę tej klasycznej formy, czyli żelbetowa rama, która stanowi podkonstrukcję z jednej strony na winobluszcz, którym jest porośnięty, z drugiej strony podkonstrukcję pod zadaszenie nad tarasem. Umożliwia nam to opanowanie, szczególnie w tym okresie letnim, zbyt dużego nasłonecznienia. Ściana zewnętrzna, czyli to, co udało nam się zachować z rozebranej już stodoły, zostało użyte na elewacji zewnętrznej i ta cegła, którą użyliśmy, z jednej strony jest to była to istniejąca cegła z wykwitami wapna i ona w taki sam sposób została usytuowana, ułożona na elewacji, ale z drugiej strony w sposób mechaniczny, tak żeby dodatkowo podkreślić tą symetrię i oznaczyć te elementy, które chcieliśmy jeszcze uwydatnić, czyli elementy okien i właśnie tą symetrię. Cegła została w sposób mechaniczny, dokładnie w tym miejscu, rozłupana. Cała struktura cegły została zmieniona i jest widoczny taki fajny czerwony kolor, który dodatkowo podkreśla nam tą symetrię. Tak wyglądało samo założenie, tak wyglądał koncept, oczywiście w dużym streszczeniu i skrócie, natomiast w taki sposób chciałem Wam wytłumaczyć, jak powstawała ta koncepcja, jak powstało to, co fizycznie zobaczycie na działce. Wszystkie założenia podziałów, wszystkie założenia tych pierwszych analiz, one są bardzo ważne. To one wpływają na to, jak budynek ostatecznie będzie wyglądał i to one prowadzą tą koncepcję aż do jej akceptacji i do udanej realizacji. Więc kolejnym etapem jest chyba pokazanie Wam, jak obiekt wygląda w rzeczywistości. Zobaczyliście, jak wyglądał sam koncept budynku, jak on powstawał na kartce, a teraz zobaczmy, jak on wygląda w rzeczywistości.